Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, a to jest odcinek Planet Zoo, ale właściwie jest to odcinek, w którym pokażę, jak buduję skórkę na kiosk, taki na przykład z jedzeniem, z napojami albo informacyjny, dowolny, można sobie tam oczywiście wstawić. Ja tutaj dla przykładu wybrałam kiosk spożywczy z hot dogami bodajże nawet. No i stwierdziłam, że zrobię to w stylu takim średniowiecznym, europejskim i całe chyba zoo nawet przebuduję na styl europejski, ale na razie skupimy się na tym speed buildzie. No i tutaj też w międzyczasie koncepcja będzie się zmieniać, będę coś dodawać, będę coś usuwać, no i zazwyczaj w sumie tak mam podczas budowy różnych obiektów i budynków. Tak i tutaj właśnie też na pewno zobaczycie, że coś się w trakcie zmienia. Normalnie bym to pokazała w zwykłym tempie, ale jak sami wiecie, takie budowanie zajmuje trochę czasu, więc naprawdę ten odcinek trwałby bardzo, bardzo długo, a z ciekawości to nawet wam powiem, ile zajęło mi całe budowanie, albo właściwie nie, pokażę wam to na koniec, dowiecie się na końcu odcinka, ile czasu zajęło mi stworzenie tej skórki, tego skina do tego kiosku. Także to jest jedna kwestia, że samo to budowanie zajmuje bardzo dużo czasu. Drugą kwestią jest to, że ja coś dodaję, ja coś zmieniam. Ta koncepcja naprawdę jest zmienna, tak? Co chwilę coś nowego przychodzi mi do głowy, coś mi się nie podoba, coś mi się wydaje, że będzie ok. Kontynuuję budowanie, a za chwilę znajduję jakiś element i stwierdzam, no dobra, teraz jest też fajnie, ale już jednak tamto, coś tam, co poprzedniego wstawiłam, dokleiłam, już nie pasuje, więc no coś, trzeba to wywalić. Także no sami wiecie, nie wiem jak jest w waszym przypadku, czy korzystacie z gotowych skórek, czy też tworzycie swoje własne, ale dla mnie naprawdę jest to super sprawa, takie tworzenie, mamy też wtedy oryginalne swoje zoo, no takie niepowtarzalne, nikt inny takiego zoo jak nasze nie będzie miał, no chyba że udostępnicie te skórki, te wasze wszystkie projekty na Steamie, tam inne osoby mogą sobie pobrać i też z tego korzystać i ja nie ukrywam, ja też korzystam z takich właśnie modów, tak jakby można to nazwać modami, ale nie ma z tego zbyt dużo, bo jednak wolę tworzyć własne. Miałam też początkowo taki zamysł, że skoro będzie to klimat zamkowo-europejski, no to stworzę tutaj taką wieżyczkę. Niestety nie znalazłam odpowiednich elementów, żeby stworzyć to, co dokładnie i konkretnie mam na myśli, dlatego kombinowałam z tego, co jest dostępne. Być może jeżeli zainstaluję kolejne dodatki do tej gry, a w sumie mam już ich całkiem sporo, no to wtedy będę miała więcej elementów, z których można tworzyć jakieś fajne rzeczy. Także no niestety nie wyszło to dokładnie tak jak chciałam, ale ostatecznie i tak jestem zadowolona z tego, co stworzyłam i na pewno będę z tego korzystać. Polecam też wam, jeżeli zamierzacie tworzyć takie właśnie różne budowle, obiekty i dodawać to do Steama, żeby inne osoby mogły sobie pobierać, to polecam. Ale to nie jest konieczność, żeby robić to właśnie dodatkami, czyli jeżeli korzystamy z jakichś elementów z jednego dodatku, to nie miksować zbyt dużo różnych dodatków, bo wiadomo, nie każdy ma wszystkie dodatki do gry, tak? To oczywiście jest taka tylko moja sugestia. Ja staram się właśnie robić to dlatego też tematycznie. Po pierwsze, bo ułatwia to tak jakby życie innym. Ktoś nie będzie mógł wykorzystać naszego projektu, jeżeli nie będzie miał części z danego dodatku. Nie wiem, czy nie będzie tak, że on to może sobie pobrać, zbudować, ale wtedy tych elementów będzie brakować. No więc wiecie, efekt już nie będzie taki sam. I swoją drogą ja też robię tematyczne, bo po prostu lubię, tak? Lubię jak coś do siebie pasuje, jak jest ze sobą zgodne.
Chociaż nie mówię, że nie, bo zdarzało się, że robiłam jakieś projekty, w których właśnie były elementy z różnych dodatków, ale to tylko taka sugestia na marginesie. W tym momencie, jak już pewnie zauważyliście, ja też kopiuję sobie elementy, dodaję je do danej grupy, a później je po prostu kopiuję i mam identyczny drugi element. Jest to naprawdę bardzo wspaniała rzecz w tej grze. Żeby połączyć jakieś elementy w grupę, wystarczy przytrzymać Shift i lewym przyciskiem myszy klikamy w elementy, które mają być w danej grupie. Jeżeli mamy dużo obiektów rozmieszczonych, tak jakby porozrzucanych trochę, no to też możemy przeciągnąć po prostu, przytrzymując ten lewy klawisz myszy, żeby zaznaczyć te wszystkie obiekty, które mają być w danej grupie. Ostatecznie cały budynek też oczywiście można w ten sposób dodać do grupy i te obiekty, które są gdzieś ukryte, schowane, są jakieś drobne, one też dodadzą się do grupy, o ile będą w tym naszym zaznaczeniu, tak? To jest bardzo przydatna funkcja według mnie tutaj, szczególnie kiedy robimy jakieś duże konstrukcje i chcemy, żeby wszystko było symetryczne, także naprawdę polecam dodawanie do grup, kopiowanie i później wklejanie. Inną rzeczą, o której warto też tutaj pamiętać, jest kolejna fajna opcja. Kiedy mamy już jakiś element i go sobie skopiujemy i ustawimy już w miejscu, w którym chcemy to ustawić, kolejny element z automatu się już kopiuje, kolejny taki sam. Czyli kopiując jeden na przykład klocek i ustawiamy go, i po tym ustawieniu, kiedy zatwierdzimy, że on ma stać w danym miejscu, przesuwamy go tak jakby dalej i okazuje się, że to już kolejny się przesuwa. W ten sposób możemy sobie bez przerwy kopiować z automatu, to się kopiuje. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie. Chyba najlepiej, kiedy to po prostu pokażę w którymś momencie. Próbuję wytłumaczyć to jeszcze raz. Kopiujemy dany element, ustawiamy go gdzie chcemy, po czym przesuwamy już tak jakby drugi skopiowany element. On się sam z automatu kopiuje. No, ciężko jest mi to wytłumaczyć, ale jeżeli popróbujecie, to zobaczycie, o co mi chodzi. Ja tutaj teraz specjalnie właśnie zwolnię tempo, żebyście mogli zobaczyć, o co mi dokładnie chodzi. Ten mech, który tutaj przyklejam sobie na ścianę, tak naprawdę on jest cały czas z automatu kopiowany, a ja sobie tylko przesuwam i obracam w konkretne miejsca, które chcę, po czym zatwierdzam. A zatwierdzamy albo tym takim ptaszkiem, czy tym małym menu, które się tam pojawia, albo klikamy w dowolnym miejscu na planszy, tak jakby, i też to się nam zatwierdzi i ustawi. Także naprawdę polecam ten sposób. Tutaj, jak widzicie, ja sobie już ten kiosk, moją skórkę, zapisuję jako projekt, ponieważ początkowo myślałam, że stworzę dwa rodzaje od razu. Jeden z jednego wyglądu, drugi drugiego wyglądu, tak żeby nie było jakiejś takiej monotonii, żeby była jakaś różnorodność, żebym mogła na przykład dla kiosków z napojami czy jedzeniem dawać jeden rodzaj, a do informacyjnych drugi i tak dalej, ale później jak zobaczycie, to ten projekt zostanie nadpisany
i będzie tak naprawdę w sumie tylko jeden rodzaj kiosku zrobiony, ale też możecie sobie w międzyczasie te projekty zapisywać, potem coś dobudować i zapisywać jako kolejny projekt. Tak to też jest możliwe, także naprawdę polecam ten sposób budowania obiektów z Zooplanet. I tutaj pojawia się problem, ponieważ ja próbuję ten mój cały projekt przesunąć trochę niżej, żeby nie było tego schodka, ponieważ niestety, ale tutaj ze schodkami to jest taka kwestia, że nasi goście będą poruszać się tylko po ścieżkach, które budujemy i niestety nie widzą wtedy żadnych innych obiektów, także nawet jeżeli ja zbuduję sobie coś i chcę, żeby ludzie po tym chodzili, załóżmy restaurację ze stolikami, to niestety, ale pod spodem musi być ścieżka i to nie taka wąska, tylko no taka szeroka, żeby nam się to wszystko zmieściło i tutaj teraz właśnie walczę z tym terenem, z tym problemem. No uda mi się z tego wyjść, ale trochę byłam rozczarowana, że niestety tą podłogę, którą sobie zbudowałam, będę musiała usunąć. Tylko szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak się zadziało. Tam bez problemu można oczywiście też coś budować na podłogach, ale chyba nie kioski. Tak, teraz już sobie przypomniałam. Możemy zbudować stoliki, ławki, cokolwiek na podłodze i to będzie działać i ludzie będą po tym chodzić. Ale niestety obiekty typu właśnie sklep, kiosk, budka z jedzeniem, to takie właśnie miejsca, do których wskakuje pracownik, o może tak, to te obiekty muszą stać na gołej ziemi. I naprawdę ciężko jest zbudować tutaj taką ścieżkę dookoła tego budynku, ale jest to oczywiście też możliwe. W tym wypadku akurat tego nie robiłam, bo po pierwsze ten kiosk mój cały, ta skórka, ten budynek nie będzie stał w tym miejscu, w którym go teraz tutaj buduję, a po drugie do projektów nie zapisują się właśnie ścieżki. W projektach nie zapisują się ścieżki i na przykład jak później zobaczycie, zbudowałam sobie też ławki, tak żeby to zwizualizować, jak to będzie wyglądać, kiedy już będzie tak jakby kompletne. No, ale niestety te ławki się nie zapisują do naszych projektów, no bo cóż, to nie zostało stworzone przez nas, tak? Także niestety, no taki malutki minus. Ale jest też dobra wiadomość. Każdy śmietnik, ławkę można zabudować i na przykład trochę przesunąć w dół, tak jakby w teren, zagłębić to w teren. Wtedy też ludzie będą z tego korzystać, a będzie to funkcjonalne i będzie wyglądało ładnie. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, nie martwcie się. Na pewno jeszcze w kolejnych odcinkach będę pokazywała, jak sobie takie właśnie ławki czy kosze na śmieci zupgrade'ować, że tak powiem, żeby wyglądały ładnie i funkcjonalnie. I jednocześnie były funkcjonalne, bo dokładnie to miałam na myśli. Tutaj napotknęłam właśnie kolejny problem, czyli stolik. Nie mogłam znaleźć w tym motywie żadnego stolika, no bo po prostu go nie było. Więc musiałam improwizować i dobrałam taki, który najbardziej mi pasował do tego stylu średniowiecznego, zamkowego. Mam nadzieję, że Wam się cały pomysł spodobał na całą tą skórkę. I ogólnie na takie odcinki, gdzie ja pokazuję, jakie można tworzyć właśnie budowle, rzeczy, no skórki, tak, wiem, że powtarzam się z tym słowem, ale no tak to się nazywa i tak najlepiej jest to określić.
Jeżeli macie jakąś propozycję, co mogłabym pokazać w następnym odcinku lub czego chcielibyście się dowiedzieć o tej grze, bo nie ukrywam, ale mogę się nazwać takim mini ekspertem od Planet Zoo, bo naprawdę spędziłam w tej grze wiele godzin, obejrzałam mnóstwo poradników na innych kanałach i dużo naprawdę rzeczy myślę, że wiem o tej grze, więc na pewno będę w stanie pomóc z każdym problemem, z każdym pytaniem, z każdym pomysłem. Tutaj kolejna zagwozdka, jakie kwiatki dodać, jakie ustawić, bo też nie było ich zbyt dużo, szczególnie, że tutaj są bardzo małe kwiatki mi potrzebne, a niestety takich nie było, więc wybrałam takie, jakie już były, chociaż nie do końca byłam z tego zadowolona. Druga sprawa, te deski, które zrobiłam, których użyłam jako doniczki, niestety okazało się, że nie można zmienić w nich koloru, co też mi trochę nie pasowało i być może to jeszcze poprawię lub zmienię, ale na razie już zostaje tak jak jest. Zawsze te projekty można sobie edytować i nadpisywać oczywiście, także nic straconego. Tutaj już widzicie, jak mój projekt został ustawiony w docelowym miejscu, czyli właśnie w zoo, tam gdzie miał stać. No i w trakcie tego ustawiania stwierdziłam, że to jednak nie do końca dobrze stoi, więc dobudowałam kolejne elementy i zresztą sami zobaczcie, jak to ostatecznie wyszło. Jeszcze taka mała, drobna uwaga, ale to już naprawdę dla tych osób, które będą chcieli swoje projekty udostępniać na Steamie, to poza tym, że robimy jedno główne zdjęcie w Planet Zoo, no niestety bez tych właśnie dodatków typu ścieżka, alejka, śmietniki i inne elementy, które nie są w naszym projekcie, bo nie mogą być, to jest opcja, że robimy zrzuty ekranu. Albo jakiś inny sposób robimy sobie screenshoty z gry, kiedy już mamy właśnie z wszystkimi tymi dekoracjami ustawione to tak, jak powinno być. I wtedy już z poziomu Steam można sobie te zdjęcia dodawać. To też oczywiście mogę Wam pokazać, bo nie było to dla mnie takie oczywiste, łatwe i proste, ale jest to możliwe i wtedy te projekty wyglądają o wiele lepiej, tak? Więcej osób kusi się na to, żeby jednak je pobrać i zainstalować u siebie, no bo cóż, nie bądźmy szczerzy, tak, te zdjęcia takich łysych, że tak powiem, projektów nie wyglądają dość dobrze, a jednak z całą tą otoczką, no to już na pewno przyciągają wzrok. No i cóż, mój projekt zakończony, ustawiony w odpowiednim miejscu, ludzie mają dostęp, nie blokują się nigdzie, nie wchodzą w tekstury. Jest idealnie, jak dla mnie. Pogoda może trochę niezbyt wyraźna, bo już tutaj zachód słońca, ale ja jestem zadowolona i mam nadzieję, że Wam też się to podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye bye!